Przez około 18 lat Sebastian zajmował się ogrodami i pracował w Irlandii w centrum ogrodniczym. Na 2 lata przed pandemią nadarzyła się okazja zmiany pracy i przyjął ofertę objęcia stanowiska kierownika warsztatu zajmującego się wulkanizacją. Zmiana zawodu to także nowe zainteresowania i krótko potem rozwinęła się u niego fascynacja Formułą 1. Dzisiejszy odcinek to wspomnienia z naszej wspólnej podróży do Włoch, do Monzy i przeżycie, jak to jest być na Grand Prix na żywo. Bilety na to wydarzenie kupiliśmy z wyprzedzeniem około pół roku. Już wtedy wiedzieliśmy, że czeka nas wyjątkowe przeżycie, ponieważ 3 lata wcześniej Sebastian sam był w tym samym miejscu. Przyjechaliśmy z Bergamo, gdzie spędziliśmy noc przed wyścigiem. Choć sam start zawodów nie był bardzo wcześnie, wyruszyliśmy już około 6 rano. Chcieliśmy dotrzeć na tor odpowiednio wcześnie, na spokojnie, bez stresu, bo z włoskimi pociągami bywa różnie i lepiej nie ryzykować. Około godziny 8 byliśmy na miejscu, przy słynnym Autodromo Nazionale Monza, jednym z najbardziej kultowych torów wyścigowych w całej Europie. Na dodatek w 2022 roku obchodzono 100-lecie otwarcia tego toru. Miejsce po brzegi było wypełnione fanami sportu F1 z całego świata. Organizacja na miejscu pozytywnie nas zaskoczyła. Pomimo tłumów wszystko działało dość sprawnie. Wokół toru pozostawiano wiele atrakcji. Większość z nich była darmowa, co zdecydowanie uprzyjemniało oczekiwanie na główny wyścig. Jeśli chodzi o jedzenie, zastosowano bardzo fajne rozwiązanie. Nie płaciło się bezpośrednio gotówką. Najpierw należało wymienić pieniądze lub zapłacić kartą na specjalne żetony, którymi później regulowało się należności za jedzenie i napoje. Dzięki temu wszystko było bardziej uporządkowane i bezpieczne, bez zbędnego liczenia drobnych czy obaw o resztę. Trzeba tylko było dobrze zaplanować budżet, bo gdy żetony się skończyły, musieliśmy odstać swoje w kolejce, by je dokupić. Ten system dotyczył tylko gastronomii. Rzeczy takie jak koszulki, pamiątki czy miniaturki samochodów wyścigowych kupowało się już normalnie, a na wodę były specjalne stanowiska i można ją było sobie nalać po prostu za darmo. W tak zwanej strefie gadżetów można było kupić zabawki, modele bolidów, czapki z daszkiem, breloczki, kolekcjonerskie przedmioty itd. W strefie atrakcji za to można było sobie zrobić wirtualne zdjęcie z ulubionym kierowcą, poćwiczyć zmianę opon niczym w pit stopie, zrobić zdjęcie przy banerach Formuły 1 lub klasycznych bolidach wyścigowych. Można było także polecieć balonem widokowym. Chyba było dodatkowo płatne, ale nie jesteśmy pewni. Spędziliśmy tam dobrą godzinę, kręcąc się, testując niektóre atrakcje, podziwiając eksponaty i robiąc mnóstwo zdjęć i wideo. Nie próbowaliśmy wszystkiego, bo kolejki były naprawdę bardzo długie. Całość była świetnie przygotowana, nie tylko dla zagorzałych fanów Formuły 1, ale też dla tych, którzy po prostu szukali ciekawego dnia pełnego emocji i motoryzacyjnych wrażeń. Od samego wejścia słychać było odgłosy z toru wyścigowego. Była tam Formuła 3, Formuła 2, rajdowe Porsche i dopiero później Formuła 1. I tak na zmianę, w zależności jaki był plan danego dnia. Przy bukowaniu biletów należy zwracać uwagę, gdzie jest Wasze miejsce. Na jaki dzień jest wejściówka? Czy na dzień 1, czy na 3 dni? Najtańsze wejściówki, tak zwane generalne, znaczy, że nie ma konkretnego przypisanego miejsca. Siedzi się gdziekolwiek na trawie, drzewie, czy gdzie się tylko da. I wiele osób przychodziło całymi rodzinami, przynosząc sobie pikniki i spędzali w jednym miejscu cały dzień. Inne wejściówki, dużo droższe, dużo droższe tak naprawdę, są na trybunach, których ceny są uzależnione od lokalizacji przy torze. Im bliżej linii startowej, tym drożej. Najdroższe są tak zwane paddock passy, czyli balkon nad samymi garażami, gdzie drużyny w trakcie wyścigu zmieniają koła, czyli wulkanizacja w granicach kilku sekund. Nasze bilety były kupione w sumie dość późno. Zwykle polecamy tak na rok wcześniej zapisać się nawet na listę oczekujących. Szczególnie teraz, gdy dzięki serialowi Netflix Formuła 1 zrobiła się szczególnie popularna. Także i zakup biletów zrobił się zdecydowanie trudniejszy. Jak widzicie, mamy mnóstwo krótkich ujęć. Większość z nich była przed głównym wyścigiem.
Na tym odcinku wyścigówy mogły osiągnąć prędkość do 340 km/h. Część wideo pochodzi z naszego pierwszego dnia, czyli soboty, i krótkich kwalifikacyjnych wyścigów do głównych dnia następnego. Także na niektórych jest mniej ludzi. W niedzielę za to było naprawdę pełno tłumu, po prostu wszędzie. Zdecydowanie całe to doświadczenie nie jest tak jak w telewizji, szczególnie gdy ma się generalną wejściówkę i nie wszędzie da się wejść. Wiele osób miało włączone aplikacje kanału Formuły 1 i jednocześnie, będąc przy torze, słuchali i oglądali transmisję na żywo na telefonach. Szczerze mówiąc, może to być trochę śmieszne, ale ma to sens. Kiedy tak siedzieliśmy sobie i czekaliśmy na kolejny przejazd bolidów, to one naprawdę jadą tak szybko, że nie jest się człowiek w stanie skupić na tym, co widzi. Mając podgląd na telefonie i czując ten przeszywający dźwięk silników, wręcz jak drżenia ziemi dookoła toru, ten świst w uszach i smród palonej gumy, wszystko to razem jest wspaniałym przeżyciem. Nigdy wcześniej nie musiałam tak szybko patrzeć. Cały dzień było potwornie gorąco, a my nie siedzieliśmy w cieniu. Ja od czasu do czasu chodziłam powodem oraz gdzie się dało, żeby wcisnąć gdzieś i zobaczyć dodatkowe atrakcje oraz wyścigowe wyścigówy z różnych kątów. Na zakończenie wszystkich wyścigów kwalifikacyjnych były wywiady z kierowcami. Udało nam się wcisnąć blisko podium i zobaczyć to z boku. Zostaliśmy jeszcze chwilę. Cała impreza trwała do wieczora, ale my zebraliśmy się wkrótce na pociąg, aby następnego dnia znów wcześnie rano przyjechać na różne atrakcje, no i główny wyścig. Jeszcze parę fotek z tego dnia i wracamy do Bergamo. Słyszeliście ten szum? To praktyka Formuły 3. Jest niedziela rano, wszędzie mnóstwo fanów, głównie Ferrari, czyli tak zwani tifosi. My w kolejce do wejścia. Skanowano bilety i sprawdzano plecaki. Nie wolno było wnosić powerbanków, chyba metalowych butelek, własnego alkoholu i wiadomo ostrych przedmiotów. Najpierw śniadanko, panini z szynką, a później przegląd stanowisk z zabawkami, takimi po 300 euro za sztukę. Zajęliśmy kawałek trawy bardziej w cieniu niż dzień wcześniej. Tylko szczotką. Niby zamiatają. Co?
Około lunchu była parada kierowców w klasycznych bolidach. I zawracają. Po pokazowym przelocie samolotów wojskowych było mnóstwo rzeczy, ale tylko na głównej scenie, czyli w telewizji. A my czekaliśmy godzinę na główny punkt imprezy, czyli Grand Prix Monza 2022. W końcu tak zwany Formation Lap, auta jadą wolno dookoła, aby wrócić na linię startu i porządnie się ustawić. Leci. Po pierwszym okrążeniu siedzimy i czekamy na kolejne. I tak mniej więcej wyglądały 2 godziny. Chyba że znajdziecie lepszą miejscówkę. Zerknijmy, jak wyglądały inne punkty widokowe. Koniec wyścigu. Otworzono bramy na track i pchamy się pod podium. Sorry man, sorry man. Thank you very much. Sorry man, you big man.
Di qua di fianco. Włoscy fani nie byli zbytnio zadowoleni. Nie tylko dlatego, że ich kierowca nie wygrał, ale dlatego, że uważali, iż przebieg wyścigu był niesprawiedliwy. Gdy Daniel Ricciardo opuścił track, okazało się, że nie można było sprawnie ruszyć jego autem. Incydent spowodował zakończenie wyścigu za samochodem bezpieczeństwa. I kierowcy, i szefowie zespołów nie byli z tego zadowoleni. Szef Ferrari i Red Bulla przedstawili swoją opinię. Binotto oświadczył, że nie zgadza się z decyzją FIA i oskarżył ich o spanie w trakcie wyścigu, podczas gdy Horner stwierdził, że nie chciał w ten sposób zakończyć wyścigu i uważał, że wyścig powinien zostać przerwany czerwoną flagą. Siamo tornati qui, finalmente siamo tornati a poter godere di questo momento insieme. Tak czy inaczej, dla nas super weekend Grand Prix w Monzie w 2022 roku. Po wszystkim fani zaczęli się rozchodzić, ale wiele z nich jeszcze chodziło i próbowało zabrać każdy możliwy kawałek toru i jego banery. My wzięliśmy kilka kamyczków z zieloną farbą. Większość osób zabierała się za dużo większe pamiątki. Nawet gdybyśmy coś takiego złowili, to raczej nie wpakowalibyśmy do samolotu. Trochę czekaliśmy na autobus, który zabrał nas na stację PKP, za to gwiazdy formuły poleciały helikopterami. Jeśli macie jakieś pytania w związku z planowaniem wyprawy na Grand Prix, zapraszamy do komentowania. Chętnie odpowiemy. Tymczasem zapraszamy do subskrypcji i dziękujemy za Waszą uwagę oraz do zobaczenia w kolejnym odcinku.